Za ostatni grosz, czyli historia monety, która kosztuje więcej niż jest warta. W portfelu leży niepozornie lekki miedziany krążek, czasem wrzucony do skarbonki, czasem zapomniany na dnie kieszeni, a czasem bezceremonialnie ląduje w groszowym słoiku obok setek jemu podobnych. A mowa o 1 groszu, najmniejszym nominale polskiej waluty, który przez lata stał się największym problemem Narodowego Banku Polskiego. Bo choć jego wartość to ledwie ułamek złotówki, to koszt produkcji tej monety potrafi przewyższyć jej wartość nawet 5-krotnie. Zapinajcie pasy, bo ruszamy z misją odkrycia, dlaczego najmniejsza moneta trzeciej RP to gigantyczne wyzwanie ekonomiczne. Po wielkiej denonimacji złotego w 1995 roku Narodowy Bank Polski wprowadził nowe monety od grosza do 5 zł. Była to symboliczna cenzura, zakończenie chaosu inflacyjnego lat 80. i 90. i początek nowoczesnego pieniądza. 1 grosz jest najdrobniejszym nominałem, waży około 1,64 grama. Wybity z mosiądzu manganowego, tzw. MM59, a jego projekt autorstwa Ewy Tyc-Karpińskiej ukazywał stylizowany liść dębu, symbol siły i trwałości. Mennica warszawska rozpoczęła bicie z rozmachem. 1990 pierwsze próbne emisje, 1995 oficjalny start obiegu nowej waluty. W pierwszych latach wyprodukowano setki milionów groszówek rocznie, bo gospodarka ich potrzebowała. Ale czy to było opłacalne? Z czasem rzeczywistość uderzyła w twardą ekonomię, choć jego wartość nominalna wynosi 1/100 złotówki, to koszt materiału i produkcji szacuje się na od 4 do 5 groszy za sztukę, czyli 5 razy więcej niż wartość samej monety. Rocznie generuje to straty liczone w dziesiątkach milionów złotych dla Narodowego Banku Polskiego. Wzrost cen miedzi, cynku i manganu na światowym rynku, koszt samej produkcji, energia, maszyny, robocizna, również do tego dochodzi transport, magazynowanie, dystrybucja monet po całym kraju. To wszystko sprawia, że każda jednogroszówka to ekonomiczna strata, ale konieczna. Lecz pojawiły się strategiczne zmiany nazywane operacją ratunkową Narodowego Banku Polskiego. W 2014 roku Narodowy Bank Polski zdecydował się na plan B. Zmienił skład groszy. Zamiast mosiądzu użyto stal powlekaną mosiądzem. Jest to współpraca z brytyjską Royal Mint, ta sama, która bije funty. Jakie to przyniosło efekty? Koszty spadły, ale nadal przekraczały 1 grosz. Monety wyglądały niemal identycznie, ale ich wartość wewnętrzna już nie była taka sama. Skoro są tak drogie, po co je trzymać? Pytanie kluczowe. W końcu inne kraje, takie jak Kanada, Australia, Finlandia, zlikwidowały swoje najniższe nominały. Czy Polska powinna zrobić to samo? NBP odpowiada jeszcze nie. Dlaczego? Grosze są potrzebne przy cenach kończących się na 99 groszy na przykład, czy 49, czy 59, 57. No tu jest wiele przykładów, które można podać. Ich brak oznaczałby konieczność zaokrąglania cen, a to mogłoby wywołać efekt inflacyjny. Grosze pełnią też ważną funkcję w automatach, systemach fiskalnych i bilansowaniu transakcji. Czyli mimo wszystko są bardziej potrzebne niż opłacalne. Teraz krótkie groszowe refleksje, podsumowanie. Wartość nominalna wiadomo 1/100 złotego. Koszt produkcji około 5 groszy. Materiał dawniej mosiądz manganowy, obecnie stal powlekana mosiądzem. Roczne straty NBP to są dziesiątki milionów złotych. Główna funkcja takiego grosza bilansowanie transakcji, utrzymywanie struktury cen. Czy 1 grosz to bohater ostatniego tchu systemu monetarnego, czy może relikt epoki, który wkrótce zniknie w cieniach archiwów menniczych? Jedno jest pewne, grosz więcej niż moneta to symbol ekonomicznych kompromisów, inżynierii, kosztów, emocji związanych z pieniędzmi. Choć jego czas może być policzony, na razie trwa cichy, niewidzialny, cięższy niż wygląda. Zachęcam Was również do subskrypcji kanału. Pozdrawiam i do zobaczenia.